Czujesz specyficzny relaks? Mrowienie po głowie, po karku? Nie możesz oderwać wzroku, jak ktoś coś pisze, rysuje. Czujesz się błogo, jak ktoś szeleści kartkami? W takim razie ten filmik jest dla Ciebie. Pewnie wiesz, co to jest ASMR? Jeśli nie, zachęcam do zapoznania się z tematem. Znalazłam wiele interesujących badań na temat ASMR, z którymi chcę się z Tobą podzielić. Zostań do końca. ASMR, inaczej autonomiczna odpowiedź meridianów czuciowych. Z punktu widzenia osób, które tego nie zaznały, może być postrzegane jako niezrozumiałe dziwactwo i być krytykowane przy jednoczesnym braku znajomości tematu. Z punktu widzenia osób, które tego doświadczyły, może być sposobem na relaks, pomocą w zasypianiu i poprawie jakości snu, czy też redukcją stresu lub lęku. Natomiast z punktu widzenia naukowego, dowodząc wielu pozytywnych aspektów fizjologicznych i psychologicznych, ASMR niesie nadzieję na terapeutyczne zastosowanie, przykładowo w przypadku depresji, lęków, przewlekłego bólu czy też autyzmu. Naukowcy sugerują, że doświadczenia życiowe, wpływy kulturowe oraz genetyczne różnice mają wpływ na odbiór ASMR, aczkolwiek nie zostało to jeszcze dokładnie zbadane. Jeśli chodzi o nazwę, wymyśliła ją Jennifer Allen w 2010 roku na forum internetowym zrzeszającym zwolenników ASMR. Jest to kobieta, która po prostu zainteresowała się tym tematem z uwagi na to, że sama doświadczała charakterystycznego mrowienia. Stworzyła ona grupę w mediach społecznościowych, która skupiła ludzi o podobnych doświadczeniach. ASMR to zjawisko, w którym określone dźwięki, wizualne bodźce lub czynności wywołują odczuwanie przyjemnego mrowienia, któremu towarzyszy uczucie relaksu i uspokojenia. Mrowienie to może przebiegać na różnych obszarach ciała, zazwyczaj na skórze głowy, karku czy wzdłuż linii kręgosłupa. Wyzwalaczami ASMR mogą być bodźce dźwiękowe, wizualne oraz dotykowe. Przykładowymi wyzwalaczami są stukanie o coś, drapanie, pocieranie, głaskanie, szczotkowanie, szepty, delikatne ruchy rąk, porządkowanie i układanie jakiejś rzeczy. Na wywołanie ASMR może wpłynąć rodzaj wyzwalacza, otoczenie, w którym ktoś się znajduje, a także, jak się okazuje, określone cechy osobowości, o czym w dalszej części filmiku. Reakcja ASMR może wystąpić w codziennych sytuacjach spontanicznie lub może wynikać z oglądania filmików, w którym tworzone są różnego rodzaju potencjalne wyzwalacze ASMR. Określone wyzwalacze wywołujące ASMR i jego intensywność jest mocno zindywidualizowana. Warto też zwrócić uwagę, że niektóre bodźce ASMR mogą rozdrażniać, być irytujące i stresujące dla osób, u których nie występuje ASMR, jak i dla osób wrażliwych na ASMR. Na ten temat będzie jeszcze ciekawostka w dalszej części. W każdym razie można zrobić tutaj analogię do jedzenia. Coś, co komuś smakuje, może budzić niesmak u kogoś innego. Jedno z badań wskazuje na różnicę w aktywacji konkretnych obszarów mózgu przy wywoływaniu ASMR przez wyzwalacze słuchowe w stosunku do audiowizualnych bodźców. Jest to warte dokładniejszych badań. Badania wskazują na lepszy nastrój, w szczególności spadek nastroju depresyjnego i obniżenie poziomu stresu u ludzi, którzy doświadczają ASMR. Są też badania, w których część uczestników wskazywało na poprawę nastroju po filmach ASMR, mimo braku charakterystycznego mrowienia. Inne badania sugerują, że pozytywna reakcja na ASMR jest efektem placebo ze względu na emocjonalny, opiekuńczy, intymny charakter tego doświadczenia, a także w przypadku, gdy osoby, które nie doświadczyły ASMR, mając wiedzę i określone oczekiwania w związku z mającą wystąpić reakcją, ASMR został u nich wywołany. Efektu oczekiwań nie stwierdzono u osób, którzy doświadczali wcześniej ASMR przez określone wyzwalacze. Ta reakcja u nich była mimowolna. ASMR wiąże się z formą skupionej uwagi. W badaniach wielokrotnie zaobserwowano aktywność rejonów mózgu, które są związane z procesami uwagi, a także obszary mózgu powiązane z ruchem.
Kolejne z badań wskazuje na możliwość potencjalnej poprawy pamięci krótkotrwałej, ale i prawdopodobne zakłócanie niektórych aspektów funkcji wykonawczych w czasie wyzwalania ASMR ze względu na intensywność relaksu. Stąd sugeruje się, by nie angażować się w ASMR przed zadaniami wymagającymi skupienia uwagi. Przy doświadczaniu ASMR dochodzi też do spadku fal delta, powiązanych zazwyczaj z głębokim snem, a także łączy się je ze stanami świadomości w stanie relaksu. Odkryto też podwyższoną aktywność fal alfa, co wiąże się z relaksacją i stanami medytacyjnymi. Pomiary fizjologiczne także obrazowały stan relaksu u osób, u których ASMR został wywołany. Wykazano również, że niektórzy uczestnicy badań, mimo że nie doświadczyli ASMR jako uczucia mrowienia, odczuwali relaksację. Zatem może być to sposób na relaks także u tych, którzy nie są wrażliwi na bodźce wywołujące ASMR. Jedno z badań wskazało, że ASMR angażuje bardziej złożone funkcje mózgu w stosunku do muzyki klasycznej. Natomiast efektem był relaks w odniesieniu do muzyki klasycznej i ASMR, niezależnie czy wystąpiło mrowienie. Jedno z badań, aczkolwiek na małej próbie badawczej, wykazało przedłużoną relaksację w wyniku doświadczenia ASMR, utrzymującą się po zakończeniu oglądania czy też słuchania filmów ASMR. Znalazłam też takie badanie, które sugeruje, że relaksacja, którą wywołuje ASMR, nie wiąże się ze zmianami fal mózgowych, ale z innymi aspektami dotąd niezbadanymi, co sugeruje złożoność natury ASMR. ASMR działa dwojako, jednocześnie pobudza i relaksuje, co jest potwierdzone w badaniach na podłożu fizjologicznym i neurofizjologicznym. U osób, którzy są wrażliwi na ASMR, stwierdzono zwiększoną aktywację w rejonach mózgu, które są związane z pobudzeniem emocjonalnym, wyższy poziom przewodnictwa skórnego, powiększenie źrenic oka, a jednocześnie wykazywano np. spowolnienie akcji serca, co do którego wyniki są porównywalne z innymi technikami relaksacyjnymi, jak np. muzykoterapia czy medytacja uważności. Należy zaznaczyć, że wspomniane pobudzające działanie ASMR nie jest związane z podnieceniem seksualnym. Jakiekolwiek poglądy, że ASMR ma taki charakter, są błędnym przekonaniem. Badania naukowe podważają tą opinię, która zresztą jest przytaczana przez osoby, którzy nie doświadczyli ASMR. Złożoność ASMR objawia się także tym, że jest to zjawisko sensoryczno-emocjonalne. Obejmuje ona aktywację obszarów mózgu odpowiadających za emocje, jak i cechy zmysłowe. Kwestia swego rodzaju aktywacji i dezaktywacji, czyli pobudzenia emocjonalnego i odprężenia, które zostało wykazane w badaniach, jest porównywalne do złożonych emocjonalnych doświadczeń, jak podziw czy nostalgia. Wykazano również, że doświadczenie ASMR aktywuje w mózgu m.in. układ nagrody, tak jak w przypadku słuchania muzyki, która wywołuje u nas tzw. ciarki, muzyczne dreszcze. Kolejną ciekawą sprawą dotyczącą ASMR jest fakt, że istnieją badania, które wykazują powiązanie lub pewne tendencje między cechami osobowości a zdolnością do odbierania wrażeń ASMR. Przykładowo w przypadku uczestników badania, którzy doświadczyli ASMR, stwierdzono wyższe wyniki w zakresie otwartości na doświadczenie i niższe w sumienności oraz wyższe wyniki w skali neurotyzmu, zaś niższe przy ekstrawersji i ugodowości. Skala ta dotyczy tzw. modelu Wielkiej Piątki, który jest określany jako pięcioczynnikowy model osobowości, przedstawiający różne cechy, które posiada człowiek, mniej lub bardziej dominujące i przenikające się nawzajem. I tak w skrócie, otwartość na doświadczenie związana jest z wrażliwością estetyczną, wyobraźnią, kreatywnością, intelektualną ciekawością świata zewnętrznego, wewnętrznego oraz niezależnością osądów. Zaś wspomniana neurotyczność odzwierciedla wysoki poziom wrażliwości na stres, wrażliwości emocjonalnej, obniżoną samoocenę i nerwowość. Zdolność do doświadczenia ASMR wiąże się z wrażliwością na bodźce audiowizualne i pozytywne uczucia, które temu towarzyszą,
ale ma też odzwierciedlenie w ogólnie wysokiej wrażliwości na otoczenie i podwyższonej wrażliwości sensorycznej, jak sugerują badania. Oprócz możliwości intensywniejszego doświadczania przyjemniejszych odczuć, wiąże się ona z większym wyczuleniem i odczuwanym niepokojem, wywoływanym przez hałas, łatwiejszym uleganiem przestymulowaniu, a także drażliwością na niektóre dźwięki, nawet te same, które wywołują ASMR, tylko są w innych okolicznościach. Jest to swego rodzaju paradoks. Wrażliwość na ASMR jest jednocześnie powiązana z mizofonią, czyli nadwrażliwością na niektóre dźwięki. Potrzebne są jeszcze odpowiednie badania, aczkolwiek ludziom doświadczającym ASMR ze względu na klasyfikowanie ich jako wysoko wrażliwych przypisuje się większą empatię, umiejętność lepszego reagowania na emocje innych, podobnie jak u WWO, którzy charakteryzują się tym, że odbierają rzeczywistość intensywniej, zauważają więcej, czy też nieustannie analizują. Z WWO powiązuje się też wyższy poziom kreatywności. Należy podkreślić przy tym, że wysoka wrażliwość nie jest żadną nieprawidłowością ani zaburzeniem psychicznym, czy też emocjonalnym. Jest to po prostu naturalna cecha osobowości, aspekt osobowości, który występuje na wyższym poziomie intensywności. Podobnie jak wszystkie cechy osobowości, wysoka wrażliwość ma zarówno mocne, jak i słabe strony. Kwestia odpowiednich strategii, by być w zgodzie z sobą. Inne badania odkrywają powiązanie zdolności do ASMR ze zwiększoną świadomością interoceptywną, co może dać nowe światło w kwestii indywidualnych różnic, w kwestii odczuwania bądź nie uczucia mrowienia. Świadomość interoceptywna, co to jest? Jest to świadomość własnego ciała, umiejętność postrzegania doznań, które płyną z ciała, a także nadawania im znaczenia, czyli określone przekonania oraz emocje, które się z tym wiążą. Odnosi się to zatem do doznań fizycznych oraz stanów emocjonalnych. Interocepcja pomaga w integracji ich odczuwania w teraźniejszości. Co ciekawe, obniżona świadomość interoceptywna może pociągać za sobą zaburzenia odżywiania. ASMR aktywuje także obszary związane z zachowaniami afiliacyjnymi, społecznymi. Filmy ASMR, które obrazują interakcję społeczną, jakieś powolne ruchy, swego rodzaju troskę, szept, delikatność, z pewnością budzą uczucie zaufania, w wyniku czego uwalniane są endorfiny i oksytocyna, która wyzwala spokój i wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Badania wskazują, że ASMR może aktywować i wzmacniać poczucie więzi społecznych. Wiele bowiem sytuacji w ASMR symuluje dotyk i bliskość interpersonalną, co daje uczucie przyjacielskiego wsparcia. Badania te sugerują także, że ludzie doświadczający ASMR mogą zyskiwać większe korzyści z kontaktów interpersonalnych. Badania pokazują, że osoby, które mają zdolność doświadczenia ASMR i miały wyższy poziom lęku, ASMR łagodził u nich niepokój, zmniejszając lęk. Badanie sugeruje tym samym możliwość wykorzystania ASMR w terapii wspomagającej w leczeniu zarówno stanów lękowych, jak i depresyjnych. Korzyści w tym obszarze z pewnością warto jeszcze dokładnie zbadać, zwłaszcza potencjalne działania terapeutyczne w szerszym zakresie. Powyższe wyniki torują drogę do dalszych badań. ASMR brane jest także pod uwagę jako opcja terapeutyczna przy ADHD, m.in. z uwagi na potencjalną pomoc przy trudnościach z koncentracją u osób z deficytem uwagi. ASMR może również być pomocne przy autyzmie poprzez emocjonalną samoregulację, którą ASMR może wywołać. Odnośnie tych zaburzeń potrzebne są dalsze badania, by wykorzystać to jako opcję ich leczenia. Ludzie, którzy doświadczają ASMR, stwierdzają, że to zjawisko powoduje u nich redukcję stresu, co potwierdzają badania. U uczestników odczuwających ASMR m.in. zwiększa się aktywność przyśrodkowej kory przedczołowej, która jest związana m.in. z obniżeniem poziomu stresu, a także samoświadomością czy też przetwarzaniem informacji społecznych, o czym była już mowa wcześniej.
Niektóre badania sugerują, że ASMR może łagodzić tymczasowo objawy przewlekłego bólu. Autorzy badania wskazują, że osoby doświadczające ASMR mogą mieć wyższą wrażliwość na ból i ASMR może stanowić ochronę przed tą zwiększoną wrażliwością. W jednym z badań osoby, które wykazywały objawy przewlekłego bólu, zaobserwowały istotne obniżenie dyskomfortu przez kilka godzin po doświadczeniu ASMR. Ponadto wiele uczestników zauważyło poprawę nawet przy braku mrowienia. Niezbędne są dalsze, wnikliwe badania pod tym kątem. Doświadczenie ASMR jest silnie subiektywne. Różne osoby mogą reagować inaczej na te same bodźce. To, że ktoś doświadcza bodźców ASMR, nie znaczy, że każdy bodziec stanie się wyzwalaczem tego specyficznego uczucia mrowienia. Zatem warto też wziąć pod uwagę indywidualne preferencje co do wyzwalaczy, których różnorodność jest bardzo duża. Rośnie zainteresowanie ASMR ze względu na potencjalne terapeutyczne zastosowanie. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, niosące potencjał dla zdrowia psychicznego. Potrzebne są badania odnośnie długotrwałych korzyści, badania, które by były robione na większą skalę, przy większych rozmiarach prób i przy tym odkrycie bardziej szczegółowych wzorców i mechanizmów i ich dogłębne zrozumienie, by jak największa ilość osób mogła skorzystać z dobrodziejstwa tego zjawiska. Dalsze badania pomogą bardziej zrozumieć to zjawisko, a przede wszystkim móc je wykorzystać jako wsparcie i uzupełnienie celów terapeutycznych. Z pewnością ma ona pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, z pewnością również ASMR jest wiarygodne i prawdziwe. Natomiast dzięki kolejnym badaniom dowiemy się więcej. Jeśli ASMR Cię ciekawi i dotąd uznałaś, że nie jest to dla Ciebie, nie zniechęcaj się, ponieważ może to być kwestia po prostu nieodkrycia jeszcze konkretnego wyzwalacza dla Ciebie. Cicha przestrzeń, dobrej jakości słuchawki, eksploracja różnych rodzajów wyzwalaczy słuchowych czy też audiowizualnych może skutkować odnalezieniem bodźca wywołującego ASMR. Ważne jest też, że nadmierne słuchanie ASMR może powodować uodpornienie na dany bodziec. Warto to wziąć pod uwagę. Jeśli filmik Ci się spodobał, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj, by być na bieżąco z różnymi ciekawostkami. Do usłyszenia w następnym filmiku. Pa, pa!